Często spotykamy się z stwierdzeniem, że łańcuch w rowerze się nie zużywa, nie rozciąga i z rowerem to w sumie nie trzeba go naprawiać. Kupujemy rower, jeździmy nim cały czas i tam jest wszystko super. No niestety wygląda to troszkę inaczej. Łańcuch się zużywa, nie do końca się rozciąga, ale się zużywa. Dokładnie zużywają się te stworznie łączące łańcuch oraz te tuleje na nich. One się ścierają i przez to zmienia się ten wymiar między nimi, co może prowadzić do uszkodzeń napędu, czyli tych zębatek z przodu, kasety, wolnobiegu, ogólnie kółek przerzutki, no cały napęd. Jak tego uniknąć? No to konieczne będzie użycie takich miarek do łańcucha i wymiany łańcucha na czas. Ale jak taką miarkę kupić, jak wybrać? No to tutaj najbardziej znany model podstawowy, gdzie używa ich bardzo dużo osób, to taki najtańszy, tak nazwijmy Chińczyk, wycięty z blachy. Jest on bardzo niedokładny. Wkładamy go w łańcuch, w tych dwóch punkcikach, zamykamy, no i pokazuje nam zużycie 0,75 albo 100%. Jest on skuteczny, ale do łańcuchów tanich, tak to nazwijmy 8-9 biegów i nawet mniej, wtedy te zużycie mierzy całkiem ok. Te łańcuchy nie są zbyt drogie, więc ich wymiana też nie jest zbyt skomplikowana. Nie zalecam go do takich droższych napędów i na pewno on nie będzie sobie radził. Kolejnym przymiarem, który już jest wart uwagi, jest to Parktool CC2. Jest on już mechanicznie ruchomy, ale nadal mierzy w dwóch punktach, co jest niekorzystne dla dokładności. Żeby zmierzyć dokładnie, no to tutaj on rozpycha nam dwie części stworzni na zewnętrzne strony, przez co zawsze będzie pokazywał troszkę większą wartość niż jest realnie. No i ta dokładność nie jest zbyt duża. Jest wystarczająca do napędów do 11 biegów. Zawsze trzeba brać pod uwagę to, że ma jakiś większy margines błędu i najlepiej zakupić przymiar, który ma więcej punktów pomiaru. W tym wypadku przychodzi nam Parktool CC4. Ma on 3 punkty. Wkładamy tutaj łańcuch. Tą końcówką mierzymy sobie zużycie. Jest on najdokładniejszy z tych wszystkich przymiarów. Spokojnie możemy sobie tutaj mierzyć wszystkie łańcuchy do 12 biegów, 13. Jest on bardzo dokładny i tak naprawdę jedyny, który zmierzy nam nowej generacji łańcuchy flat top, wszystkie takie, tak to nazwijmy, wymysły, które mają mnóstwo biegów, ponieważ jest najdokładniejszy, ma najwięcej punktów, które się odnoszą do zużycia łańcucha i niweluje nam ten efekt ściskania tych stworzni i tulei łańcuchu.